Proszę Państwa, mimo że dopiero rozpoczęliśmy wieczór, to dzisiaj kawa na wieczór jest wskazana, a nazywa się konkretniej ten gatunek Wojtek Kawa. It's coffee time, 9. zwycięstwo w profesjonalnej karierze. Co za debiut, rąbane były nogi do tego stopnia, że El Ajin Daje został zniesiony na wózku inwalidzkim, cierpiał katusze, było to widać, ale Ty jakoś tak średnio w swojej wypowiedzi brzmiałeś na zadowolonego. No wiesz, witam wszystkich serdecznie, tak jak mówisz, kawa na dzień dobry i na dobry wieczór. No wiesz, jestem bardzo ambitny, gdzieś tam bardzo krytycznie podchodzę do siebie i wiadomo teraz emocje i tak dalej. Aż mu współczułem, jak naprawdę niektóre te kopy wchodziły, mimo że kopałem z luzu, żeby go trochę zaskoczyć. No to czułem, że naprawdę ta noga jego będzie naprawdę w ciężkim stanie. I głowa też, bo też widziałem niektóre ciosy wchodziły, widziałem, że mu się ściemnia, ale też nie chciałem wpadać, żeby po prostu mnie nie łapał. Tak samo z tym kolanem. Widziałem, że po nim, mimo że dostaje, to od razu się klei, więc ma trochę czasu na przetrzymanie. Ja musiałem to zrywać i dawałem mu trochę czasu, więc stwierdziłem tak na szybko, może błędnie, że trochę jest to zła taktyka na niego, bo będzie miał jakąś tam szansę się kleić niepotrzebnie. I co, no chyba troszeczkę rdzy, troszeczkę wiadomo troszeczkę jakiś tam stres, wiadomo, związany z debiutem, mimo że czułem się naprawdę bardzo dobrze. No właśnie jestem troszeczkę samokrytyczny i no nie ukrywam, że chciałem to zakończyć gdzieś tam przed czasem, no ale co, no będzie tylko lepiej. Wojtek, nie możemy się z tym zgodzić, że twierdzi, że jest tutaj jakiś brak finezji. Finezji było aż zanadto, naprawdę koncert stójkowy w Twoim wykonaniu na najwyższym poziomie. Zdradź nam proszę, jak wygląda Twoja sytuacja papierowa z organizacją KSW. Czy kontrakt jest podpisany już na więcej walk? Tak, mogę zdradzić, że podpisałem jak gdyby trochę dłuższy kontrakt, znaczy trochę, chyba klasyczny taki długi kontrakt, więc na pewno mnie zobaczycie gdzieś tam niebawem, jak organizacja się odezwie. Ja chyba jestem bez żadnych obrażeń, jestem bardzo głodny, bo praktycznie ten rok gdzieś tam pauzowałem, mimo że trenowałem bardzo ciężko i gdzieś tam chciałem wskoczyć na to zastępstwo, to jednak to nie były pełne takie przygotowania, jak wiesz, że masz konkretną datę, konkretnego przeciwnika i robisz gdzieś tam 2 razy mocniej, bo po prostu chcesz wygrać walkę. No i moje ostatnie pytanie, jakie są Twoje pierwsze wrażenia z obcowania z całą organizacją, logistyką? Jest to duże przedsięwzięcie. Jak wygląda Twoja optyka na ten temat? No ja jestem po prostu, można powiedzieć, oczarowany organizacją. Gdzieś tam widziałem, bo nieraz byłem gdzieś tam na backstage'u, jeśli chodzi o chłopaków w szatni i tak dalej, ale będąc zawodnikiem widzę, jaka jest to profesjonalna organizacja. Opieka nad zawodnikiem, każdy ma równe szanse, organizacji zależy, żeby po prostu walka była najbardziej wyrównana, żeby każdy jak najbardziej się i naładował i zrobił porządnie wagę, był dowieziony na miejsce, odwieziony, po prostu tylko żeby się skoncentrował na walce i daniu jak najlepszego show. Proszę Państwa, raz jeszcze powtórzę, It's Coffee Time, witamy w organizacji Wojtka Kawę. Szanowni Państwo, jesteśmy w trakcie trwania gali XTB KSW 107, jesteśmy w malowniczym Trójmieście, tutaj w Ergo Arenie właśnie zakończyły się prelimsy i drugi z pojedynków na korzyść Kamila Szkaratka dzisiaj się kończy, urwana decyzja, na całe szczęście dla Ciebie zwycięsko, mamy to zielone, tak jak jesteś ubrany na Apology, troszeczkę Ci nie było, chyba się stęskniłeś. No zdecydowanie rok i 3 miesiące przerwy to za długo i powiem Wam, że strasznie dziwne uczucie wejść z powrotem, ale jak w to wszedłem, to poczułem, że właśnie to jest to, co chcę robić. Jeśli chodzi o to, bo do tej pory znamy Ciebie, jeżeli chodzi o KSW, z obrazka osoby bardzo dominującej na przebiegu wielu rund. Dzisiaj musiałeś się troszeczkę namęczyć. Przyznamy to, że Kenji Bortoluzzi postawił naprawdę bardzo dobre warunki, podniósł wysoko poprzeczkę, ale nie na tyle wysoko, żeby wygrać pojedynek. Wiesz co, chyba po tej przerwie nie czułem troszeczkę dystansu dobrego i wiesz co, bardzo dobrze wstawał i nie wiem, tak spóźniałem pół sekundy i jeszcze w jednym momencie podłączył mnie na wątrobę, gdzie wyleciało mi troszeczkę kondycji i chciałem troszeczkę przeoszczędzić się właśnie w tej trzeciej rundzie, dlatego trochę pooddawałem, ale wiedziałem, że mam 2 rundy zgarnięte, dlatego tak, no nie bałem się po prostu o to, nie cisnąłem do samego końca, bo czułem, że mam to po prostu w kieszeni, a chciałem to dotrwać już bezpiecznie do końca, bo tak jak mówię, podłączył mnie tą wątrobę, nie chciałem się gdzieś tam głupio spompować i... Jasne, że tak, nie każda walka musi być full dominant, tutaj ładnie wszystko na chłodno sobie rozegrałeś, przekalkulowałeś i takie pojedynki też są potrzebne, bo to jest bardzo dużo doświadczenia. Oprócz tych wszystkich rzeczy, które wymieniłeś o Kenjim, czy jest jakiś aspekt, który Ciebie szczególnie zaskoczył? Naprawdę mądrze sweepował, obracał, widać było, że potrafi techniki parterowe. Tak, dobrze się bardzo kręci w parterze, wiesz co, nie
mogłem sobie go wyczuć, ten dystans nie mogłem sobie wyczuć, bo ja trafiałem go, czułem, że go trafiam prostymi, ale on gdzieś właśnie chował tą głowę i jakoś tak nie mogłem go wyłapać tą prawą ręką, gdzie nastawiałem się dużo na uderzenia prawą ręką. Tam go ze 2-3 razy trafiłem prawą, to widziałem, że go zachwiało, ale cały czas gdzieś mi tam gibał i troszeczkę inaczej się zachowywał, bo nie cofał tak bioder przy kopnięciach i często nie mogłem go tak łapać na te prawe fajnie. No dobrze, widać, że odrobił lekcję. Fajna walka. Tak, oczywiście. Gratulujemy Tobie zwycięstwa numer 7, bo to już jest 7 w Twojej karierze. Na razie tylko jedna porażka, także wygląda to na papierze bardzo, bardzo obiecująco. To moje pytanie jest, zdradź nam proszę ten sekret, ten trik, jak przetrwać udany cios na wątrobę, bo czasem jest tak, że takiego ciosu nie można oszukać organizmu, a w jakiś sposób to przetrwałeś. Co się wtedy robi? Wiesz co, walczyłem cały czas na napiętym brzuchu, on mnie gdzieś zahaczył, tak na końcówkę zahaczył stopą i w tył gdzieś tam na wątrobę i wiesz co, od razu się skleiłem złapałem sobie dystansik i jak czułem, że właśnie chce mnie podgonić, to obaliłem go w 2 nogi i tam już wyrównałem oddech i już był mój. Jasne, tak, czyli kleimy się, wyrównujemy oddech i zachowujemy zimną krew. Tak, przede wszystkim wyrównać oddech, bo jak się zgubi oddech w walce, to jest koniec. Jasne. Gratulujemy Tobie, Kamil, i czekamy na więcej i na troszeczkę krótsze przerwy. Zdecydowanie, teraz krótsze będą przerwy i mam nadzieję, że krótsze pojedynki. Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, właśnie trwa gala XTB KSW 107. Jesteśmy w malowniczym Trójmieście, jesteśmy w Ergo Arenie, a z nami jest Oleksij Poliszczuk, który coś ma na swoim sumieniu, ale dzisiaj z nawiązką odrabia nam, kibicom i wszystkim fanom tego sportu w naprawdę pięknym stylu, pokonując Islama Dżabrailowa. Pierwsza runda, szybka robota, Twoja firmówka i nie wiem, czy wiesz, ale to jest Twoje 4. skończenie w organizacji KSW. Naprawdę umiesz polować na skończenia. Bardzo dziękuję, witam wszystkich. No nie mogło być lepiej, nie? No trafił mi na ten trójkącik, nawet sam tego nie spodziewałem się, patrzę już nogi zamknięte, no i zacząłem to ręką ciągnąć. Było zagrożenie na moją lewą ręku z jego strony, było nieprzewidywalna taka bardzo fajna akcja, nawet nie spodziewałem się tego, ale była zimna głowa i mentalnie byłem nastawiony na mistrza tej organizacji, więc no nie podał się, nawet by jakby ugryzł mi rękę. Powiedz mi, skąd taki pomysł, bo to przecież nie jest Twoja pierwsza walka, skąd taki pomysł na zostawienie wszystkich kilogramów na ostatni dzień? To takie bardzo szalone. No to wiesz, to pierwszy raz mi się zdarzyło, posłuchałem znowu nie siebie, nie, i więc no wyszło jak wyszło, nie mogę, no mój błąd, biorę to na siebie i bardzo za to przepraszam jeszcze raz, nie. Mam nadzieję, obiecuję dołożyć całe swoje siły i umiejętności, żeby tego błędu nie popełnić jeszcze raz. Jasne. Jeżeli chodzi o przebieg walki, nie ma co za dużo komentować, chociaż technika, którą zaaplikowałeś, była naprawdę bardzo dojrzała, na wysokim poziomie. Wiedziałeś, czego szukasz, wiedziałeś, czego chcesz. Ciężko było mu tam wyrwać tę kimurę, bo wyglądało, że masz fajnie zapiętą. No wiesz, jak on mi się wprowadzał tutaj, musiałem jego poczuć, nie, jak on jest, troszeczkę dostosować się do niego, ale naprawdę on jest tak, no dosyć silny, tak, nie, niski, ale taki krępki, nie. I ja zacząłem troszeczkę tam szarpać i czuję, że na siłę nie, muszę wyczekać swój moment, no właśnie to zagrało moje doświadczenie, dzięki. Gratulujemy Tobie, bo tak jak mówię, no 4. skończenie w KSW, nie każdy może się pochwalić takim wspaniałym osiągnięciem. Życzymy Tobie dobrego cięcia wagi, wierzymy, że się poprawisz, trzymamy za słowo, skoro tak ładnie obiecujesz i oby jak najszybciej ponownie, żebyś zawitał w klatce. Bardzo dziękuję, naprawdę dołożę wszystko, żeby tego nie było i widzimy się w następnej walce, jeszcze będę lepszy, jeszcze groźniejszy i będę tutaj długo królować. Proszę Państwa, to był Oleksij Poliszczuk, dziękuję. Proszę Państwa, gala XTB KSW 107 co prawda nadal trwa, nadal jest w toku, ale coś się właśnie zakończyło. Dzisiaj oficjalnie zakończyliśmy profesjonalną karierę Damiana Webstera, Stasiaka w MMA. To my Tobie dziękujemy, to było coś spektakularnego, wspaniała kariera, 15 wygranych pojedynków, 10 porażek, ale które też czegoś uczą, to było Twoje doświadczenie, to było wszystko, czego potrzebowałeś, by być tym, kim jesteś. Nie skończył się Damian Stasiak, a nawet jeżeli się skończył, to przychodzi nowy, który też jest bardzo, bardzo wartościowy. Słuchaj, 8 wspaniałych pojedynków w organizacji KSW i pierwszy pretendent w dywizji 61, więc też się zaznaczyłeś tutaj na mapie tej organizacji. Ja dzisiaj Tobie nie zadaję pytań, ja Tobie daję się wypowiadać, bo to jest dzisiaj dla Ciebie bardzo, bardzo ważny dzień i jeszcze kończysz go w tak wspaniały sposób, bo ta walka zdecydowanie skradła show.
Odpowiem Ci w miarę na wszystko, co powiedziałaś teraz. 15 wygranych, 10 przegranych, ale te 8 z tych przegranych to były takie bardzo bliskie, takie ciężkie walki, które były toczone na całkowity mój zabój. Oddawałem w tych walkach dużo siebie, dużo zdrowia tam zostawiałem. I jakby ten rekord nie do końca jakby odzwierciedla wszystko to, co zrobiłem w MMA. Każdą walką zostawiałem 100%, ale jak powiedziałem tutaj już w oktagonie, w jakim stopniu już się skończyłem, bo to już nie był ten Stasiak, który był zawsze, który jest przekrojowy, który ma żelazną kondycję. Ja nie mam już kondycji. Ja toczyłem tą walkę na lekkim hamulcu, bo wiedziałem, że jak dam 100%, to umrę. I tak umarłem, bo już nie miałem siły. Gdzieś tam szukałem tych zapasów, bo wiedziałem, że jestem od niego lepszy w zapasach i go skontroluję na tej ziemi i nie dam sobie tego zwycięstwa po prostu wydrzeć przez to, że mi gdzieś brakowało siły. I to też pokazuje, dlaczego ja kończę tą karierę, bo to już nie jest ten Stasiak, który był jeszcze, to co powiedziałem, 3-5 lat temu, czy 2 lata temu. Dzisiaj to już jakieś są resztki Stasiaka, który jeszcze daje dobre walki i tak naprawdę, gdybym się uparł, to ja nie musiałem dzisiaj dostawać tych rękawic. Na pewno bym dostał kolejną walkę tutaj od KSW i walczyłbym dalej, ale to nie o to chodzi. Ja zawsze wychodziłem do walki, że chciałem być najlepszy i chciałem wygrywać, dążyć do mistrza. Dzisiaj już wiem, że już tego nie chcę. Do tej walki jeszcze motywacją było dla mnie to, że to była ostatnia walka i chciałem się przygotować jak najlepiej i zrobić to, co robiłem zawsze w tych walkach, czyli zostawić całego siebie. Mówiłem to przed wywiadami, mówię to po i pokazałem to w klatce, ale jakby ten Stasiak, który już był nieustępliwy, który zawsze chciał być gościem chciał być mistrzem, już go nie ma. Dzisiaj był jeszcze ten, który jeszcze walkę dowiózł do zwycięstwa i ten, który zakończył dzisiaj, myślę, że całkiem fajną karierę. Mogła się potoczyć pewnie lepiej, bo troszkę gdzieś tam czegoś zabrakło, ale i tak jestem szczęśliwy z tego, co mi się udało zrobić. Jestem w pełni szczęśliwy, ludziom się podobało, mnie się podobało. Dziękuję jeszcze raz. To jeszcze zadam takie jedno pytanie, które ładnie to wszystko zamknie w klamrze. Gdzie widzisz siebie jeszcze w tym sporcie? Czy chcesz tutaj zostać w jakiejś innej roli? Czy na przykład w roli trenera? Czy może chciałbyś posędziować? Jest tyle różnych alternatyw tak naprawdę. Nadal możesz być częścią tego sportu. Czy jednak widzisz siebie w zupełnie innej, nowej roli? Chcesz się przebranżowić? Nie, jeśli chodzi o sport, no to w Konstantynowie Łódzkim prowadzę klub sportowy, w którym uczę dzieci karate, uczę dzieci, młodzież, dorosłych jiu-jitsu, uczę MMA, uczę stójki, kickboxingu i cały czas przy tym będę ten klub wznosił na jakieś laury, osiągnie szczególną, co uwielbiam to pracować z dziećmi, między innymi moje dziecko, które ma 4 Q, czyli 2 niebieski, pas w karate, zdobyła medale 2 tygodnie temu byłem na Pucharze Polski Dzieci, zdobyła 3 miejsce i takim maluszkom właśnie poświęcam się w czasie wolnym z jakichś zajęć zawodowych, to prowadzę klub i dalej będę to na pewno robił. Damian, bardzo dziękujemy Tobie za wspaniałą karierę. Wiemy, że dzisiaj jeszcze będziesz rozchwytywany na wszelkie możliwe sposoby, także tam będziesz jeszcze miał upust tych emocji. Ja dziękuję Tobie za ten ostatni w Twoim wykonaniu wywiad dla organizacji KSW. To była przyjemność. Dziękuję bardzo również. Dziękuję. Myślę, że wszystko zdążyłem powiedzieć w klatce i tutaj. Dziękuję serdecznie, gratuluję. Proszę Państwa, trwa gala XTB KSW 107 i tutaj na lokalnej ziemi Mateusz Pawlik robi show i po prostu przebojem w debiucie tak naprawdę zapewnia sobie miejsce w rankingu, bo pokonuje Wiktora Zalewskiego przed czasem po naprawdę mocnej, stójkowej batalii. Sam podkreśliłeś, idziesz na front, idziesz na wojnę, to była wojna do samego końca i wraz z tej wojny wracasz z tarczą. Tak, wracam zwycięsko. Tak jak no żołnierza przystało, walczyłem do końca. Słuchałem się wskazówek trenera. To jest naprawdę, jemu zawdzięczam tą moją dyspozycję. Posłuchałem się jego, słuchałem się. Czasem to tak ciężko jest, wiesz, dochodzi stres, wszystko, ale nawet pod koniec rozgrzewki już, chociaż trener nie chwali, pochwalił mnie, o, taka praca. I potem powiedział, rób to na walce i pomiędzy rundami słuchałem się trenera i to się sprawdziło, okupywanie to łydki, mobilność Wiktora na nogach, Stójkowicz, trafiłem, poczułem jego słabość. I drapieżnik jest najbardziej niebezpieczny, kiedy też został trochę zraniony, bo to nie jest walka do jednej bramki. Jeden i drugi chce zrobić sobie krzywdę, ale dziękuję Wiktorowi, bo od samego początku pokazywał sportową postawę.
zawodnik do zawodnika i to mi w tym sporcie się najbardziej podoba. Ja mogę przegrywać, mogę wygrywać, ale szacunek do przeciwnika, do osoby, która też walczy w klatce, zawsze okaże. Ja mam 32 lata i tak jak to mówiłem w wywiadach, może mieliśmy podobną do Wiktora ilość walk. Miał 7 czy 8. Ja miałem, A to jest twoje teraz 4. zwycięstwo Tak, ja pod miałem- rząd. ja miałem 7, ale tak jak powiedziałem, ja jestem doświadczony, on ma 26 lat chyba rocznikowo, ja mam 32. Ja już wygrałem w tej ostatniej rundzie doświadczeniem życiowym. 32 lata to jest odpowiednia chwila, kiedy się znalazłem w organizacji KSW największej. To było moje spełnienie marzeń. W 2018 będąc na gali z żoną jeździliśmy gdzie się dało po galach KSW. Zawsze jej to mówiłem, ja tam kiedyś będę. Nawet kiedy nie było miejsca hotela, w hotelu dzisiaj jechaliśmy do KSW do Łodzi. Nie było nawet noclegu. Wybrałem jakiś hostel. Wiesz co tam w tym hostelu było? Dywan powieszony na ścianie. Ona mówi: Mateusz, co ty wybrałeś? Ja mówię: Ania, my tylko tu się prześpimy. A wiesz co najważniejsze? Są to emocje. Emocje, które nam zawodnicy sztuki walki dają w walce. I to mi się podoba. Ja jestem sfokusowany, fokus mam na ten sport. Naprawdę. Mam rodzinę, mam wszystko, mam wspaniałą pracę, wspaniałe dziecko, po którym się zmieniłem. Bardzo, nawet nie zadasz mi pytania, ja opowiadam swoje całe życie, ale ja jestem taki szczęśliwy, tyle we mnie jest endorfin, tyle szczęścia po tym zwycięstwie. To jest ta chwila, Paulina, to jest ta chwila. Ja codziennie oglądam, analizuję każdą wolną chwilę, nawet dzisiaj przed KSW oglądam filmiki UFC, chociaż to już oglądałem, dalej to oglądam. Techniki, mam sobie założone swój, żeby pamięci nie zabierać z telefonu, gdzieś tam sobie wrzucam na taką swoją własną grupę, której do niej tylko ja mam dostęp. Techniki, co, jak robię, ja tym żyję. Ja tak bardzo tego mam ten sport, a dzisiaj wygrana z Wiktorem Zalewskim, kiedy byłem skazywany na porażkę, a gdzieś tam no słyszałem, nie, ale ja już tam mam te 32 lata, no jakie kursy, wiesz, ci co obstawili są teraz szczęśliwi, nie, szczęśliwi są, się cieszą, bo to często było tak w moich walkach, że ci co obstawiali zarabiali większe pieniążki niż ja za walkę. Może teraz, chociaż wysoki kurs był, nie zdradzam takich rzeczy, ile też zarabiam, ale sport sportem, ale ja zawsze będę żołnierzem. Ja wracam i jadę do armii, jest mój też tutaj dowódca, wracam i ja chcę jechać teraz na działania, były działania wojskowe, nie mogę zdradzać gdzie, co, jak, bo nie mogę, znam ten limit, ale ja chcę jechać, bo ja zawsze też chciałem być żołnierzem i tym żołnierzem jestem. To, że jestem sportowcem, fajnie, ale przede wszystkim są obowiązki żołnierza w 1. batalionie. Wykonuję wzorowo, dlatego też mogę się tym pochwalić. Jestem żołnierzem z opinią. Mateusz, ja czuję, że tutaj naprawdę masz nam bardzo dużo do opowiedzenia, dużo do zaoferowania również w klatce. Nie możemy się doczekać tego, kiedy znowu Cię zobaczymy, a ja kiedy znowu usłyszycie na ściance. I podobno dziennikarza dobrego można poznać po tym, że umie sam rozłupać sobie rozmówcę, że rozmówca rozpuści słowotok. To mi się teraz albo to udało, albo Twoja mówić. charyzma. Widziałeś mój wywiad z moim synem? No to wejdź do mojego Find Page'a na Facebooku i zobacz sobie, on podglądał przed walką, jak ja komuś tam udzielałem wywiadu. Nie mam teraz telefonu, ale super wywiad i każdemu to polecam. Wywiad z Michałem Pawlik, który ma 6 lat, on mnie naśladuje. On naprawdę patrzy, co ja robię, on może sobie gdzieś tam grać na telefonie, bawić się, ale on tam patrzy. Tata trenuje, tata udziela wywiadów i zobacz sobie, wspaniały to jest wywiad. Ja go wstawiłem po to, żeby do niego wracać, bo jeśli bym tego nie wstawił, to może bym gdzieś zapomniał ale tak on zawsze tam będzie na tych social mediach i zawsze sobie gdzieś tam wrócę i taki jestem, że tam takie wartościowe rzeczy zawsze, które będę do końca życia pamiętał, będę Mateusz, sobie wstawiał. gratuluję Tobie, celebruj teraz. Tak, będę celebrował w gronie najbliższych. Przepraszam was kibice, ale żona się pytała, co robimy po walce. Ja chcę wrócić do swojego syna. No przepraszam was, mogę teraz powiedzieć, nie wiem kiedy będziecie to słuchać wywiadu. Telefon pewnie włączę gdzieś za 2 dni, ja chcę teraz się pocieszyć.
Jak najbardziej. To jest ten czas. Dziękujemy Ci rodziną. serdecznie. Dziękuję. Proszę Państwa, nudy w wykonaniu Damiana Piwowarczyka. Damian Piwowarczyk odgrzewa kotlety, bo już znamy tę gilotynkę, znamy to zawieszanie się. Co tak na łatwiznę, słuchaj? Kurczę, nie wiem, sam mi się ślizgnął tutaj, jakoś tak miło się trzymało, czułem, że ucieka powoli powietrze, dodatkowo wiesz dobrze, że gilotyna jest niebezpieczna, jakby mi wymknęła się jego głowa, no to bym był w ostrej dziurze. No i tak mimo wszystko Cedric, może nie byłem do końca, że zaskoczył, bo oczekiwałem tego, że od razu się we mnie wrąbie zejściem i takie tam. Tak jak mówiłem w klatce, że taki troszeczkę kryptonit zawodnika na mnie, na zawodnika, który woli sobie rozpracować, podziałać z dystansu, chwileczkę jakby zobaczyć jak to wszystko wygląda, a ten no po prostu od razu na chama dodatkowo. Tak, dodatkowo no moja sylwetka, raczej chudy powiedzmy gość w nawiasie, on taki krępy zawodnik, więc na pewno gdzieś tam siłowo, przynajmniej na początku, kiedy oboje mamy 100% tlenu, będzie to działało lepiej. Natomiast może właśnie nie odrobił tych lekcji, ponieważ ja wywodzę się z parteru, jak wiesz. Tak, jak najbardziej, co właśnie tutaj nam zademonstrowałeś. Słuchaj, czasami jest tak, że w trakcie ewolucji zawodnika, kiedy ten wachlarz umiejętności, wachlarz technik się powiększa, to trochę się zapomina o swoich flagowcach, o swoich markowcach, ale ty tutaj widzę, że ciągle wiesz, w który klawisz uderzyć, żeby zagrało. Wiesz co, no uważam, że powinienem mieć z tych takich najbardziej klasycznych pozycji, które zdarzają się w MMA, kilka ukrytych asów. W razie jakby właśnie, nie wiem, standardowa taktyka nie działała. Ja ogólnie lubię, trochę się specjalizuję w takich szybkich, obślizgłych, tajnych poddaniach. Mam kilka jeszcze takich w karcie, ale może nie będę zdradzał, bo może kolejny przeciwnik wpadnie na coś nowego, dla niego nowego, dla mnie starego, bo tak naprawdę na pewno kilka razy w tygodniu łapię te techniki na, nie wiem, drillach, zabawkach, sparingach. Nie zapominam o latających gilotynach, na pewno, nie? No właśnie, Ergo Arena dla Ciebie miejsce, o które zawsze bardzo zabiegasz o północ Polski. Jak zabiegasz, to tak masz, dostajesz to i wszystko jest w porządku. To o co zabiegamy teraz w tym KSW? Woju, dawaj dużą galę na koniec roku, tak? Chcemy. Nie wiem kiedy, troszeczkę już miałem plan, żeby poukładać sobie inne aspekty ważne w życiu, takie jak zdrowie, rodzina, troszeczkę czasu dla psychiki, tak jak mówiłem, no trzecia walka w odstępie roku. Myślę, że jeżeli już chodzi o takie poważne walki w dużych federacjach, no to chłopaki walczą raczej 2 razy w roku. U mnie to już się trafiło 3. raz. Dodatkowo wcześniej były ciągle przygotowania do walk ważnych innych zawodników typu początek roku Radek Paczuszki w styczniu, potem ja w lutym, potem obóz, potem kwiecień. Już nawet nie pamiętam, ktoś tam chyba walczył i teraz ja w czerwcu. Zaraz Misiek znowu, trzeba mu pomóc. Mam nadzieję, że w wakacje trochę odpocznę i nadrobię zaległości właśnie rodzinne z dziewczyną, ze zdrowiem, takie tam. To też jest bardzo ważne i trochę mi doskwierał ten aspekt psychiczny w przygotowaniach, że zaniedbałem niektóre tematy. Trochę zdrowotnie podupadła moja bliska osoba i to też nie był jakiś taki pozytywna informacja, ale że tak powiem jestem trochę nieczuły, w sensie chodzi o to, że chyba przez MMA i niektóre tematy wypukałem się z emocji i potrafię się akurat odciąć w tych ostatnich 2 tygodniach, że lekko jestem samolubem i wtedy nic mnie nie interesuje. Uważam to też za pozytywną cechę w kontekście tego sportu, no bo nie ma wiele dni w roku, w których mogę tylko i wyłącznie myśleć o sobie, ale mówię osobom dookoła, że słuchajcie, teraz mam to wszystko w dupie, bo za dużo jest presja, stres i to wszystko, no wiesz, że nie jest łatwo wyjść przy, nie wiem, tam 10-12 tysiącach ludzi i mierzyć się z gościem, który no chce ci złamać czaszkę i przygotowywał się 2 razy dziennie przez kilka miesięcy typowo na ciebie. Zgadza się. Nie, tak naprawdę nic dodać, nic ująć. Fajnie tak ująłeś w jednej sympatycznej klamrze wszystko to, co mnie tak naprawdę i fanów interesowało. To teraz celebruj, chyba już nie jogurcikiem, chyba coś konkretniejszego wiedzie. No i masz co świętować, bo pierwsza runda, skończenie, no wszystko fajnie, tylko mówię, no nudy. No sorry, może następnym razem jak mi dacie jakiegoś konkreciaka, to będzie coś dłużej. Jogurcik jest, bo Michał mi zabronił jeść przed wagą już ostatniego JoPro. Musiałem się posiłkować 2 gotowanymi jajkami. Oczywiście jajka mega kot. Polecam każdemu, nie, na ścinanie wagi. W każdym razie w lodówce jest jogurt JoPro i Jagermeister 0,7 litra. To dzisiaj zjemy. No to na zdrówko i gratuluję. Dziękuję.
Proszę Państwa, jesteśmy w ferworze gali XTB KSW 107, tutaj w Ergo Arenie. Roman Szymański ucisza wszystkich i pięści ma ciężkie, jak nie wiem. Tutaj w teorii można by powiedzieć, że to było zestawienie styli Stójkowicz kontra Parterowiec. Tak teoretycznie, bo wiadomo, że każdy z Was to wysokie C, jeśli chodzi o MMA, jesteście kompletni przekrojowi, ale gdyby się tak uprzeć, to powiedzmy Stójka, Polish Machidy, a Ty jako Parterowiec, ale wygrywasz jego bronią. Trochę tak, aczkolwiek no nie możemy zapomnieć, że jednak ja się z boksu wywodzę. Te rączki moje są tam ciężkie, co dzisiaj przypomniałem i jestem z tego bardzo dumny, bo ten mój boks gdzieś od dawna był taki trochę zapomniany, w sensie nie na treningach, ale zapomniany w walkach. Nie pokazywałem tego, co zawsze bym chciał, tego, co zawsze z Piotrasem przygotowujemy. Nie bez powodu Piotras przyjmuje bekwisty, obrotówki i jest nokautowany na treningu po to, żebym ja mógł nokautować na przykład dzisiaj w klatce. No właśnie i zdarzyło się to elegancko, wyczułeś moment, a kiedy siadło to już no nie było co zbierać. Powiedz mi, z czego wynika ten fakt, że czasem właśnie zapominasz kiedy się odpalić? Mówię o tym boksiku, który uważasz jako zapomniany konkretnie w pojedynkach. To znaczy, kurczę, no to jest wiele aspektów. Właśnie dzisiaj ta walka była tak na chłodno przeprowadzona i ten boks zadziałał. Często jest tak, że przeciwnicy nie dają tego boksu w MMA wykorzystać. W boksie trzeba szerzej stać na nogach, inaczej pracować, są kopnięcia, no i te ręce gdzieś nie dochodzą celu. No akurat tutaj to zagrało. Dobrze. No dobrze, to co będzie grało dalej? Co będzie grało dalej? Bo teraz taka analiza, jak mówiłeś, że chłodno wszedłeś do walki, to analiza chłodna, papierologiczna. Wracasz po 3 porażkach, więc to był trochę taki mocny impas, który właśnie przerwałeś. No i co dalej? Masz 17 zwycięstw na koncie. To doświadczenie to już jest Monteverest. Jestem przekonany, że jakby będę się bił w czołówce, Wojek mi nigdy nie daje lekkich wyzwań. Ja się z tego cieszę, jestem w stanie tutaj bić się z najlepszymi, z wszystkimi z nimi wygrywać, także jestem na to gotowy. 3 moje porażki były potknięcia, zwał jak zwał, to jest taki sport. Dzisiaj pokazałem, że wracam na wysokie tory, nigdy nie brałem walk na przetarcie. Dzisiejsza walka z Kacprem pokazała, który jest drugi w rankingu 66. I myślę, że jednym z najlepszych zawodników w Polsce w wadze lekkiej, czy też piórkowej. Wchodzę, nokautuję go w pierwszej rundzie, to chyba mówi samo za siebie. Ale jedno, co mi jeszcze takie świszczy w głowie, jeżeli dasz mi powiedzieć bez Twojego pytania, zapomniałem o jednej też bardzo ważnej osobie w moim życiu. W klatce, w oktagonie podziękować. Jest to pani Dorotka Hamerska, która była moją wychowawczynią w gimnazjum, kazała mi jeździć na treningi, rozwijać się. I chyba dzisiaj jeszcze niestety leży w szpitalu, bo coś ją dopadło. Także pani Dorotko, dużo zdrowia, a po weekendzie wracam i wpadam na kawusie i serniczek. Dołączamy się oczywiście do pozdrowień dla pani wychowawczyni z gimnazjum. Gimnazjum piękny czas. A ja tylko tak ostatnie pytanie zapytam. Tam siedzi na chmurkach, nie? Leży Manolo, tak na tych chmurkach się opiera i co myśli On sobie? nie leży na chmurkach, on trenuje, zapierdala tam, cały czas się kula. On jest porąbany, na bank cały czas trenuje. Okej. No ale jak myślisz, co on sobie tak myśli teraz, patrząc na ciebie, teraz w tym momencie? Nie mam pojęcia, co sobie myśli, ale jestem przekonany, że te 2 osoby, i Manolo, i mój tato, wiem, że to były osoby, które były ze mnie bardzo dumne zawsze. Ja nawet mam wrażenie, że mógłbym się potknąć, przewrócić i złamać nogę, one by na mnie patrzyły i byłyby ze mnie dumne. To po prostu taka miłość rodzicielska, i Manolo, i mój tato mieli to samo spojrzenie do mnie i nigdy im tego nie zapomnę. I my nigdy nie zapomnimy ani o Manolo, ani o tobie, ani o emocjach, które nam gwarantujesz. Dziękuję, celebruj. Dziękuję. Proszę Państwa, roszady, które działy się podczas Fight Weeku, gwarantowały nam masę doznań i bardzo przeniosło się to wszystko na sobotni wieczór. Sebastian Przybysz zdobywa pas and steel tak naprawdę, kategorii bantam do 61 kg, ale czy to była ścieżka osłona różami? No, nie sądzę. Krótki raporcik z tego, co się teraz dzieje w Twojej głowie, krótki skan ciała, bo mamy troszeczkę się odłożyło. No, witam Ciebie, cześć wszystkim. No nie był to łatwy pojedynek, na pewno bardzo miałem dużą presję na sobie przez te ostatnie miesiące przygotowań do tego pojedynku. No, najpierw te rzeczy związane z moim kontraktem z KSW, potem zmiana rywala, na sam koniec kolejne zmiany tych rywali w trakcie zbijania wagi. No czuję, że presja była bardzo mocno tutaj na mnie. Ja cały czas bardzo twardo trzymałem się, że jest wszystko ok, no ale wewnętrznie gdzieś mnie to delikatnie gniotło i cieszę się, że w końcu jest to już za mną, bo to był ciężki pojedynek, naprawdę to był bardzo ciężki pojedynek. To, co się działo w środku, to
to wiecie, no Marcelo miał tak naprawdę no, niesamowitą szansę, żeby ze mną wygrać i no, prawie ją wykorzystał w pewnym momencie, bo no, bije cegłówkami, naprawdę ten koleś jest bardzo mocny. Jeśli kiedyś stoczymy pojedynek drugi, no to cieszę się, bo będę miał więcej czasu, żeby się pod niego przygotować i trochę porozkminiać, bo w trakcie pojedynku już potem zacząłem go czuć, ale kurde, no początek był ciężki, nie, naprawdę, to gdzieś nie wiem, czy właśnie po jednym z kopnięć coś mi nie przeskoczyło w łydce, czy jakaś kość właśnie strzałkowa mi tam nie poszła, bo jak stawałem na tej nodze, no to czułem, że coś mi chrupie. No dobra, dowiemy się tak naprawdę wszystkiego, jak już emocje opadną, adrenalina i ty będziesz po większym badaniu. Niemniej, Marcelo Morelli, tak jak już powiedziałeś, cegłówki, napsuł ci krwi, prawdopodobnie też jakieś bez urazów się nie obędzie, ale czy jest jakiś jeden aspekt, którym zaskoczył cię szczególnie, że pomyślałeś sobie w trakcie walki, no, Ale no na zasadzie, że jest taki dobry w tym, jakkolwiek zaskoczenie może być na każdą możliwą stronę. zaskoczył mnie na pewno właśnie tym, jak mocno uderza. Tak, bo i jak jest szybki. Mówili mi, że jest szybki, ale nie sądziłem, że aż tak, że ja jestem dosyć szybkim zawodnikiem na kategorię kogucią, a on spokojnie unikał swoją głową moich ciosów i jak chciałem tam ulokować swoje kopnięcie, to ta głowa znowu uciekała, więc naprawdę skurwysyn jest strasznie I fronty takie szybciutkie miał, nie mogłeś przechwycić tego, nie? A nawet nie chciałem jakoś mocno przechwytywać, ale fakt, że ciężko było je zauważyć. No właśnie. Tak, więc zdecydowanie na Marcelo będziemy zwracać uwagę, będziemy go obserwować, ty na pewno, bo to jest twoim obowiązkiem, żeby panować na tym tronie, więc musisz obserwować w dywizji, co się będzie działo, ale no chyba świetlna przed nim przyszłość. Niemniej, jeszcze przyjdzie na niego czas, dzisiaj ty królujesz. Podobno najgroźniejszy drapieżnik to jest taki, który jest już troszeczkę zraniony. I to dzisiaj ty jesteś obrazkiem do definicji w tym elementarzu? Ja zawsze najlepsze pojedynki dawałem wtedy, kiedy byłem naruszony. No i dzisiaj też to w tej drugiej rundzie mnie naruszył. No i wtedy zacząłem jeszcze mocniej analizować to, co trenerzy do mnie krzyczą. Wsłuchałem się bardzo mocno w to wszystko, spróbowałem się temu oddać, już samemu nie analizować, tylko zdać się na nich. I faktycznie to zadziałało, no bo zacząłem trochę więcej pracować tym przyruchem przednią ręką, polować na kontrę po jego tylniej i no to chyba ze 4 razy z rzędu mi ta tylnia ręka weszła i ostatecznie to chyba ona go też tak naruszyła. Dokładnie tak, więc podsumujmy sobie mistrzowskie przyjęcie walki po roszadach, mistrzowski przebieg walki i mistrzowskie zwycięstwo mistrza po mistrzowsku. Mistrzowski przebieg to by był wtedy, kiedy bym się przejechał po Marcelo. Tak to, No właśnie tego nie, dzięki zrobiłem, temu naruszeniu. No może tak, no jakby pokazałem, że mam ten charakter mistrza, no jednak pewnie sporo osób spodziewało się, że rozjadę go bardzo łatwo. Ale naprawdę to jest bardzo mocny zawodnik, obserwujcie go, bo będzie o nim jeszcze głośno. Dostarczyłeś, I to, co mu proszę. powiedziałem w klatce, no miał naprawdę bardzo ciekawą historię w zeszłym roku, brał te walki bardzo szybko, no tutaj też wskoczył na zastępstwo, wszedł potem do mnie. No historia jest taka, że gdyby nie bił się ze mną, to sam bym mu kibicował, żeby wygrał, bo jakby wygrał, to byłby po prostu scenariusz na film z Hollywood. No ale no niestety no, stanął naprzeciwko mnie i nie mógł tego wygrać dzisiaj, bo ja chciałem to zrobić. No i niemniej jednak jest takie powiedzenie, że jeśli nie jest dobrze, to znaczy, że to nie jest koniec. Dla niego zdecydowanie nie było to dzisiaj dobre, więc to nie jest jego koniec. On jeszcze na pewno coś tutaj napisze w tej historii. Sebastian, dziękujemy. To ja dziękuję. Proszę Państwa, and still the reigning, defending KSW Heavyweight Champion of the World, Phil the Freeze, nothing new, monotonous, but that's what we like. Domination that hard that it's actually current, the longest in the world. You're aware of that? Yeah, I'm happy with it. You know, we're going to keep setting the records. I'm going to get the 10 years, and I'm going to get the best Rolex ever made off the boss. That is correct. So actually, those two low kicks, it hit. Yeah, sure, fair enough. It hit hard, and then you like a bulldozer, you like a tank. Smooth operator with this takedown attempt that was successfully done, and later domination demolishing. Yeah, well, I know he comes out fast and he comes out hard, and that'll set takedowns up us. I was worried he was going to play off a bit, play back a bit, but he came forward. I shot at the right time, got the takedown. That could have went a lot worse. Alex new in the sport. Get him a few win streaks, and we'll do it again. Yeah, I told to make those arms way too long, not to grab them like in some kind of lock. So actually you did apply a lock. So effective. It did finish in 3
3 minutes 33 seconds. Lucky for you. And a lot of people said 13th fight's got to be unlucky for me. I don't know, it looked pretty lucky to me. Too many lucky charms to not have a luck. I think I've got 20 lucky charms altogether. You can be my 21st lucky charm. I can be, of course. So basically, what's for you now? Because, like, the era seems to be never-ending story. Well, right now we're going to get absolutely hammered on the beers. And, well, Stefan, I've got nothing against Stefan, but Stefan seems to think I was dodging him. I have no idea what's going on there, so we'll fight Stefan next. But at the same time, I'll fight whoever they tell me to, you know, anyone in the world. Come on, bring him in. Yeah. We will figure out what's going on with Stefan. We will figure out how long can you still reign, be on the throne, and just demolish like you really do. Come on to us, guys. Come on. Yeah. Because you need to pay some respect to the people who actually are a part of your success. Yeah, I'm part of the best team in the world. We've got the best coach in the world, Andrew Fisher. We've got Mick here. We've got Cameron up and coming. He's going to be a big name one day. Obviously trained with Tom. Look, he's touched. He is touched. He's touched. Mentally touched. Yeah, but I had the best team ever. Good friends, and we're going to go party. Yeah, party hard. It's your time. Just keep on shining. Thank you very much. Thanks to all the Polish fans. Thanks to KSW. I'm living my dream at the moment, you know, and long may it continue. Thank you so much. Congrats one more time. Thank you so much, guys.